Witam Was, moi drodzy, w kolejnym filmiku na kanale Historia jest prosta. W dniu dzisiejszym zajmiemy się rozdziałem pod tytułem Upadek Napoleona. Przypominam, że te materiały, które Wam omawiam, pochodzą z książki do historii klasy 6, wczoraj i dziś, z działu również 6, który się nazywa Rewolucja Francuska i okres napoleoński. Jak sobie powiedzieliśmy w poprzednim filmie, Napoleon postarał się, żeby Francja była ogromną potęgą, ale jak to w życiu bywa, wszystko się kiedyś kończy i dążenie do jeszcze większego powiększenia swoich terytoriów też na Napoleonie się zemściło. Jeżeli pamiętacie z poprzedniego rozdziału, że Napoleon na Wielką Brytanię nałożył blokadę kontynentalną. Przypominam, że blokada kontynentalna to jest takie celowe zaniechanie handlowania z jakimś państwem po to, żeby jego gospodarkę doprowadzić do ruiny. I tak właśnie Napoleon zrobił. Nałożył blokadę kontynentalną na Wielką Brytanię. Nie dość, że ze strony Francji, to jeszcze ze strony państw podbitych i sojuszniczych. No niestety ludzie zawsze kombinują i tutaj także tak było, że próbowali jakoś ominąć tą blokadę, ponieważ handel z Wielką Brytanią przynosił spore zyski. Między innymi Rosja próbowała jakoś tam coś ugrać dla siebie i Napoleon się zdenerwował, że nie przestrzegają tej blokady, w związku z czym postanowił wyruszyć na Rosję. W 1812 roku zebrał armię, która się nazywała Wielką Armią. Dlaczego? Dlatego, że było w niej ponad 400 000 żołnierzy. Zapytacie pewnie, skąd Napoleon wziął tylu żołnierzy? No to nie było tak, że to byli sami Francuzi, tam byli jeszcze i Niemcy, i Austriacy, i Polacy, i Włosi. I z tą wielką armią Napoleon wyruszył na Rosję. Wkroczył na jej terytorium, najpierw zajął Smoleńsk i ci Rosjanie na początku niezbyt byli tacy skorzy do jakichś takich decydujących bitew. Dopiero do takiej klasycznej bitwy doszło pod Borodino. Borodino leży niedaleko Moskwy, to już był wrzesień. I chociaż Napoleonowi się nie udało rozbić tej armii rosyjskiej, jednak otworzył sobie drogę na Moskwę. No to pomyślał sobie tak, no świetnie mi idzie, idę na stolicę. W stolicy jest wszystko, co potrzeba, tak, przede wszystkim władca, czyli car. I bardzo się zdziwił, kiedy wkroczył do Moskwy, ponieważ w Moskwie nie było ani cara, ani wojska, ani zdecydowanej większości mieszkańców. Mało tego, co się okaże bardzo istotne z punktu widzenia kolejnych zdarzeń, nie było tam żywności. Po prostu mieszkańcy porzucili miasto i je podpalili. Mamy tutaj wrzesień, zbliża się zima, także Napoleon decyduje się, że jednak robimy odwrót. Niestety Rosja, jak zapewne wiecie, z samej mapy jest krajem ogromnym i przez ten ogromny kraj w coraz niższej temperaturze, w coraz gorszych warunkach pogodowych idzie armia Napoleona, wycofuje się. Ale Rosjanie im wcale nie ułatwiają tego zadania, ponieważ Rosjanie stosują taką ciekawą taktykę, która się nazywa taktyką spalonej ziemi. Co to oznacza? To znaczy, że wszędzie tam, gdzie może trafić armia wroga, niszczy się bądź się chowa, no ale głównie się niszczy, zapasy żywności, niszczy się budynki. Przypominam, że jest coraz zimniej. Armia się nie ma gdzie schronić. Biwakują na tak zwanym świeżym powietrzu, które jest coraz bardziej rześkie. Nie ma żywności, rozszerzają się choroby, właśnie z głodu, z zimna. I wyobraźcie sobie, że z tych ponad 400 000 do Francji wraca niecałe 30 000 żołnierzy. 370 000 żołnierzy, tak mniej więcej mówiąc, nie przeżywa tego marszu z Moskwy. Napoleon w 1812 roku w grudniu, więc już pod koniec,
pospiesznie wyrusza do Paryża. Po co on tam się udaje? No, żeby zgromadzić nowe wojska. Jednak państwa europejskie bardzo bacznie obserwują sytuację na froncie. Widzą, że się chłopakowi nie udało. No, w związku z tym tworzą kolejną antyfrancuską koalicję, którą to już z kolei i przystępuje i Rosja, i Prusy, i Austria, Szwecja, no i oczywiście Wielka Brytania. Tym razem te działania wojenne rozgrywają się na terenie Francji i na terenie Niemiec. Taka największa, najbardziej znana bitwa w 1813 roku w październiku odbywa się i nazywa się ją Bitwą Narodów. Dlaczego akurat tak? No łatwo się domyślić. Bardzo wiele państw wystawiło swoje armie do tej bitwy. Dlatego nazywamy ją Bitwa Narodów. Jest to bitwa pod Lipskiem. I kolejny raz Napoleon przegrywa. W związku z czym tego oto cesarza Francuzów zmuszają do abdykacji, do tego, żeby się zrzekł po prostu swojej korony. I tu napisałam tak humorystycznie wycieczka na Elbę. No nie była to do końca wycieczka, on został zesłany. Elba to jest taka wyspa niedaleko Włoch. Pozwolili mu jednakowoż zachować cesarski tytuł i przydzielili mu 400 żołnierzy do takiej osobistej straży przybocznej i dostał też dożywotnią pensję, więc ostatecznie nie wyszło mu to aż tak źle. I gdyby na tym poprzestał i gdyby na tej Elbie sobie pozostał i nią rządził, to pewnie zestarzałby się w spokoju. Ale nie leżało to w jego naturze, natomiast o tym opowiem Wam przy okazji innego filmu. A tymczasem bardzo Wam dziękuję. Niedługo pojawią się kolejne filmy z kolejnych rozdziałów. Zapraszam Was do oglądania, do subskrybowania kanału i pozdrawiam Was serdecznie.